Prawidłowa struktura gleby jest kluczowa dla zdrowia roślin i plonów. Aby zapewnić jej dobry stan przez cały rok, rolnicy podejmują różnorodne działania, dostosowując się do zmiennych warunków pogodowych oraz specyfiki upraw. W dzisiejszym odcinku przedstawimy kilka kluczowych kroków, które pomogą w dbaniu o strukturę gleby. Unikaj pracy na mokrej glebie. Praca w zbyt wilgotnych warunkach jest jednym z głównych czynników prowadzących do zagęszczenia gleby. Używanie ciężkiego sprzętu na mokrych polach może powodować poważne uszkodzenia struktury gleby, zmniejszając jej zdolność do magazynowania wody i powietrza. Lepszym rozwiązaniem jest poczekanie na bardziej odpowiednie warunki, jeśli chodzi o wilgotność gleby, co pozwoli uniknąć jej uszkodzeń. Głęboszowanie i płytka uprawa. Stosowanie głęboszy i pługów dłutowych oferowanych przez Rolmako jest bardzo korzystne. Głębosze pomagają w rozluźnieniu gleby, umożliwiając lepszą absorpcję wody i składników odżywczych. Pierwszy zabieg kultywatorem lub broną talerzową powinien być płytki, aby wstępnie wymieszać resztki roślinne z glebą. W zależności od ilości resztek, głębokość ta może wynosić od 5 do 10 cm. Kolejne zabiegi powinny być głębsze, np. na 10-15 cm, aby poprawić strukturę gleby na większej głębokości. Optymalna głębokość uprawy. Głębokość uprawy powinna być dostosowana do typu gleby. Na glebach lżejszych wystarczy uprawa na 20-25 cm, natomiast na cięższych, gdzie istnieje ryzyko powstania podeszwy płużnej, konieczna może być uprawa na głębokość 30-35 cm. Taki zabieg należy wykonywać zależnie od zawartości materii organicznej i wilgotności gleby. Jesienna uprawa. Jesień to najlepszy czas na przygotowanie gleby do zatrzymania wody w sezonie bezdeszczowym. Po żniwach warto szybko zerwać ściernisko, co pozwala ograniczyć parowanie wody i kontrolować rozwój chwastów. Do tego celu można użyć maszyn takich jak brony mulczowe, talerzówki czy kultywatory. Ważne jest, aby pierwszy zabieg był płytki, a kolejne głębsze, w zależności od ilości resztek roślinnych na polu. Wiosenne przygotowanie gleby. Wiosną należy wykonać tylko niezbędne zabiegi uprawowe. Głównym celem jest przygotowanie gleby do siewu bez nadmiernego jej wzruszania. Jeśli gleba jest zbyt mokra, najlepiej poczekać, aż warunki się poprawią. Zbyt wczesny wjazd na pole może pogorszyć jej strukturę, dlatego pierwszy zabieg powinien być płytki, aby przyspieszyć nagrzewanie i przesychanie gleby. Spulchnianie i zagęszczanie. Po spulchnieniu gleby ważne jest, aby ponownie ją zagęścić na tę samą głębokość, na jaką była wzruszana. Do tego najlepiej użyć wałów pierścieniowych, które działają w głąb gleby, zapewniając optymalne zagęszczenie gleby. Rolmako produkuje szeroką gamę wałów uprawowych, które można dopasować do konkretnych potrzeb. Należy unikać wałów strunowych czy rurowych, które mogą jedynie wyrównać powierzchnię, nie zapewniając odpowiedniego jej zagęszczenia. Monitorowanie potrzeby głęboszowania. Przed zastosowaniem głębosza warto ocenić, czy gleba rzeczywiście go potrzebuje. Można to zrobić, wykonując odkrywkę i sprawdzając, czy na głębokości poniżej standardowej uprawy nie ma zagęszczeń. Jeśli gleba jest twarda i pozbawiona porów, konieczne może być jej spulchnienie. Dbanie o strukturę gleby to proces ciągły, wymagający uwagi przez cały rok. Przemyślane i dostosowane do warunków polowych działania pozwalają zachować zdrową, dobrze przepuszczalną glebę, która wspiera wzrost roślin i zapewnia wysokie plony. Więcej informacji na temat dbania o strukturę gleby można znaleźć na stronie internetowej Rolmako, na naszym blogu, a także w poradniku rolniczym Know-how. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia wkrótce.